wieczór Państwu. Kilka spraw organizacyjnych. Na początku poprosimy pana doktora Jonesa o wygłoszenie wykładu. Potem pozwolę sobie zadać kilka pytań, a potem oddamy głos Państwu. Przy czym pytania proszę, jakby Państwo pisali na kartkach, osoba będzie chodzić wśród Państwa i te pytania potem zadamy panu doktorowi Jonesowi. At 4:30 p.m. on March 30th, 2002, Israeli military forces took over Palestinian TV stations when they occupied Ramallah in the West Bank, immediately shutting them down. What followed was a little more unusual. Shortly after occupying the Al-Watan TV station, the Israeli forces began broadcasting pornography over its transmitter. O godzinie 4:30 nad ranem 30 marca 2002 roku izraelskie siły wojskowe przejęły palestyńskie stacje telewizyjne w mieście Ramallah na zachodnim brzegu i natychmiast nastąpiło jakby zamknięcie tych stacji. W następstwie mieliśmy do czynienia z sytuacją co najmniej dziwną, ponieważ po przejęciu stacji pod nazwą Al-Watan izraelskie siły wojskowe zaczęły transmitować filmy pornograficzne. Eventually, the Israelis expanded their cultural offensive against the Palestinian people by broadcasting pornography over two other Palestinian stations, the Amwaj and the Al-Sharak channels. One 52-year-old Palestinian mother of three children, according to this report, complained about the deliberate psychological damage caused by these broadcasts. I po jakimś czasie te transmisje rozszerzyły się na inne stacje palestyńskie. Pewna australijska gazeta cytowała wówczas 52-letnią kobietę palestyńską, która zaczęła narzekać na demoralizujący wpływ tychże filmów na dzieci palestyńskie, które rano, otwierając teleporanek, spotkały się z bardzo niemiłą niespodzianką w telewizji. The only Palestinian station not taken over by the Israelis ran a message at the bottom of its screen claiming that anything shown on Al-Watan and other local TV channels has nothing to do with Palestinian programs, but is being broadcast by the Israeli occupation forces. We urge parents to take precautions. I tego samego ranka, nieco później, główna stacja telewizyjna Autonomii Palestyńskiej transmitowała jakby taki pasek na dole w swoim głównym wydaniu programowym, ostrzegając mieszkańców zachodniego brzegu przed oglądaniem tych dwóch przejętych stacji z tego względu, iż pojawiły się tam demoralizujące treści. Why in the world, asked one woman, would they do such a thing? I jak spytała jedna kobieta, w jakim celu Izraelczycy postąpiliby w taki właśnie sposób. Today I'd like to answer that lady's question. Why did the Israelis broadcast pornography over Palestinian TV stations? I dzisiaj chciałbym poniekąd odpowiedzieć na to pytanie. Co kierowało Izraelczykami, co sprawiło, że transmitowali filmy pornograficzne na przejętych przez siebie palestyńskich stacjach telewizyjnych? Before I can answer that question, I need to give the official explanation, the official American explanation. According to that explanation, pornography means freedom. Ale chciałbym przedstawić tutaj takie wyjaśnienie, można by powiedzieć, typowo amerykańskie, ponieważ funkcjonuje taki pogląd bardzo mocno zakorzeniony w amerykańskiej popkulturze, iż pornografia oznacza wolność. This explanation is put forth in The People versus Larry Flint, a big budget Hollywood movie promoting Hollywood's connection to the pornography industry. I to tłumaczenie jest bardzo widoczne, jest bardzo wyeksponowane w takim słynnym filmie Ludzie kontra Larry Flint, który to film ukazuje bardzo głębokie powiązania pomiędzy właśnie
biznesem pornograficznym w Stanach Zjednoczonych a Hollywoodem. This film was produced as part of the pro-pornography propaganda that got produced when Congress was debating the Communications Decency Act in the early 1990s, an act which was supposed to ban obscenity from the internet. Film ten powstał w wczesnych latach 90., gdy w Kongresie trwała dyskusja na temat wprowadzania pewnego kodeksu przyzwoitości w mediach amerykańskich, które te projekty legislacyjne były bardzo mocno zwalczane przez środowiska właśnie hollywoodzkie. So according to the contemporary Hollywood explanation, the Israeli troops began broadcasting pornography over captured Palestinian TV stations because they wanted to spread freedom among the Palestinian people. Więc mając na uwadze to jakby kuriozalne wytłumaczenie, iż pornografia oznacza wolność, możemy powiedzieć, że Izraelczycy transmitując te filmy pornograficzne w stacjach telewizyjnych palestyńskich, w zasadzie chodziło im tylko i wyłącznie o szerzenie wolności. Somehow that doesn't sound right. Ale jakoś to się nie trzyma kupy. The simple fact of the matter is that this incident cannot be explained according to the principles available in contemporary American culture. Ale trzeba stwierdzić, że ten prosty incydent nie może być tłumaczony takimi jakby hasełkami popkulturowymi, które starają się w jakiś taki miły, nieagresywny sposób wytłumaczyć czy uzasadnić funkcjonowanie takiego rozpasanego erotyzmu w amerykańskim życiu społecznym. In order to understand the disparity between the official explanation of pornography and what might be termed its military use, we have to go back to the ancients. Natomiast żeby zrozumieć w pełni, dlaczego postąpiono w taki, a nie inny sposób, musimy cofnąć się aż do starożytności. The story of Samson and Delilah is a good place to start. I możemy zacząć od historii z Samsona i Delily właśnie ze Starego Testamentu. Except for the fact that the roles are reversed in that story. Go ahead. Israel was invincible militarily, so the Philistines decided that they had to get at the Israelite leader by other than military means. Z tym, że teraz role jakby zostały odwrócone, ponieważ w przypadku historii Samsona to Izrael był jakby tą słabszą siłą, który musiał pokonać Filistyńczyków, a w 2002 roku ta sytuacja była odwrotna, w tym sensie, że Izrael był tutaj tą potęgą dominującą. Unable to defeat Samson in battle, the Philistines decided to seduce him sexually. I nie mogąc pokonać Samsona w sposób militarny, zdecydowali wpłynąć jakby na jego pożądanie seksualne, odwołać się od tego pożądania seksualnego. Once Samson succumbed to Delilah's wiles, he lost his power, and Israel lost its leader. They could find him not on the field of battle, but rather, to use Milton's phrase, eyeless in Gaza, grinding at the mill with slaves. I zamiast znaleźć swojego wodza na polu bitwy, niestety znaleźli go kompletnie gdzie indziej, gdyż no niestety poddał się urokowi tejże kobiety, która go uwodziła. Having learned their lesson, the Israelis decided to turn their tables on their opponents because they knew that a blind opponent is no opponent at all, and because they knew, as the ancients on the northern side of the Mediterranean, the Greeks, knew as well that lust makes a man blind. Więc zdając sobie z tego sprawę, można powiedzieć, że taka naczelna lekcja z tejże historii jest taka, iż pożądanie czyni człowieka, takie rozpasane pożądanie, niekontrolowane, czyni człowieka ślepym. I to już podnosili między innymi Grecy, tak, w starożytności. St. Thomas Aquinas gives expression to the same tradition 1,000 years later when he says, lust
darkens the mind. I święty Tomasz z Akwinu jakieś 1000 lat później wyraził podobną prawdą, gdy stwierdził, że pożądanie czyni człowieka ślepym. A man without a mind is not a formidable opponent. Therefore, lust can be used as a weapon to render an opponent blind or irrational and therefore incapable of mounting a coherent counterattack. Więc bardzo prosto, bardzo skuteczne jest właśnie to narzędzie tego pożądania seksualnego, które może być wykorzystane w takiej, można by powiedzieć, subtelnej bitwie duchowej czy psychologicznej, która będzie czyniła z naszego przeciwnika po prostu człowieka ślepego, duchowo i poniekąd też mentalnie. At this point, we are beginning to see the outline of why the Israelis were interested in broadcasting pornography. Więc teraz poniekąd lepiej rozumiemy, dlaczego w 2002 roku Izraelczycy byli tak zainteresowani transmisją filmów pornograficznych na zachodnim brzegu. It wasn't because they were interested in promoting freedom, it was because they were interested in promoting freedom's opposite, namely bondage or slavery. Because slaves, especially people who are the slaves of their own passions, do not make good fighters. Więc nie chodziło tutaj o, tak jak się mówi właśnie w świecie popkultury, o szerzenie jakiejś wolności, tylko chodziło właśnie o skuteczną metodę podboju takiego umysłowego Palestyńczyków, aby uczynić z nich po prostu zwykłych niewolników, aby w ten sposób byli mniej gorliwi, mniej chętni do walki. The ancients' explanation of how sexual passion could be put to military use is not all that different than a report issued by the Palestinians 3 months before this incident happened. I co ciekawe, te spostrzeżenia starożytnych na temat jakby skuteczności pożądania seksualnego znalazło swoje jakby odbicie w takim specjalnym raporcie wydanym przez Autonomię Palestyńską 3 miesiące przed tym incydentem z tą transmisją tych filmów pornograficznych. On January 12, 2002, the Islamic Association for Palestine news agency ran an article claiming that representatives of the Central Intelligence Agency and the Israeli Shin Bet the experts there have recommended that the relatively conservative Palestinian society be flooded with pornography, drugs, and gambling in order to keep Palestinian youths away from joining the resistance against Israeli occupation and apartheid. 12 stycznia 2002 roku Islamskie Stowarzyszenie na Rzecz Palestyny, serwis informacyjny tejże agencji opublikował artykuł, gdzie stwierdzono między innymi, że reprezentanci CIA, jak również izraelskiej służby wewnętrznej, czyli Shin Betu, doszli do konkluzji, że najlepszy sposób na stłamszenie palestyńskiej opozycji i rebelii przeciwko okupacji ich ziem na zachodnim brzegu i w Gazie było jakby zalanie społeczności palestyńskiej materiałami pornograficznymi, narkotykami, aby w ten sposób trzymać młodych Palestyńczyków, tych najbardziej dynamicznych i można by powiedzieć najbardziej bojowych, jak najdalej od ruchów oporu. The idea, according to this report, first came from the Israeli side, who suggested that only these things could take Palestinian youths away from their hostile fixation on Israel. Izraelczycy doszli do konkluzji, kontynuuje raport, że tylko w ten sposób będą w stanie podważyć jakby ducha waleczności tych młodych Palestyńczyków, którzy stanowili wówczas dosyć poważne zagrożenie, gdy idzie o taką walkę typowo partyzancką. Apparently, Israel tried broadcasting pornography from at least one television station in the southern West Bank, but had to pull back from its cultural offensive because of protests from Jewish settlers in the area, who felt that pornography materials on local screens could have a detrimental effect on the settler population. I okazuje się, że jedna izraelska nawet stacja telewizyjna w południowej części zachodniego brzegu starała się właśnie transmitować tego typu filmy, ale o dziwo protesty
przeciwko temu przyszły ze strony żydowskich osadników, tych bardziej ortodoksyjnych, którzy stwierdzili, że materiały pornograficzne w telewizji będą miały bardzo negatywny skutek na wzrost populacji tychże osadników. 700 years after Samson was blinded by the Philistines, at around the same time of Alaric's sack of Rome, when the empire tottered on the verge of collapse and Christians were being blamed, St. Augustine took the insights of Plato and combined them with those of the Hebrew scriptures to come up with a new formulation of the relationship between slavery and freedom. Więc mniej więcej 700 lat po tej historii z Samsonem, święty Augustyn w czasach, gdy powoli rozpadało się Imperium Rzymskie, jakby połączył spostrzeżenia Platona z starotestamentowym przesłaniem i doszedł do takiej konkluzji, która była formułowana do takiej konceptualizacji myśli na temat związków pomiędzy wolnością a niewolnictwem. Unlike Aristotle, who argued that men were slaves fusei, which is to say by nature, Augustine took a radically moral view of the issue. Więc w przeciwieństwie do Arystotelesa, który jakby argumentował, że człowiek rodzi się niewolnikiem, Augustyn tutaj starał się argumentować na ten temat, możemy powiedzieć, z takich radykalnie moralnych pozycji. Man was free as long as he was moral. I jakby tutaj kluczem jego myśli było przesłanie, iż człowiek jest wolny, dopóki działa w sposób moralny. Man was free as long as he acted according to the dictates of practical reason. Człowiek jest wolny, dopóki postępuje zgodnie z wytycznymi praktycznego rozumu. It is clear, St. Augustine wrote in The City of God, that sin is the primary cause of servitude. Napisał święty Augustyn w De Civitate Dei, że grzech jest głównym powodem poddaństwa. That means, St. Augustine continued in another passage from the same book, that a good man, though a slave, is free, but a wicked man, though a king, is a slave. I kontynuował Augustyn, że dobry człowiek, pomimo tego, że jest niewolnikiem formalnym, może nadal być wolnym, a zły człowiek, chociażby był królem, jest de facto zniewolony, jeśli nie żyje zgodnie z prawem moralnym. For he serves not one man alone, but what is worse, has as many masters as he has vices. Ponieważ nie służy owy zły król jakiemukolwiek człowiekowi, ale co gorsza, służy tylu panom, ile ma wad w swojej duszy. What followed on the heels of St. Augustine's book looked like the collapse of the civilized world. Więc to, co nastąpiło jakby po publikacji Państwa Bożego świętego Augustyna, wyglądało na totalny rozpad ówczesnego cywilizowanego świata. In reality, the fall of Rome was another word for the birth of Europe out of the wreckage of classical culture. A tak naprawdę upadek Rzymu de facto oznaczał narodzinę Europy i rozpad jakby tej klasycznej pogańskiej kultury. People like Saint Benedict of Nursia saved classical culture by providing, through the rule of Saint Benedict, a vehicle for the Christianization of the ravaging ethnic groups which were then in the process of destroying the Roman Empire. I tak na przykład święty Benedykt poprzez swoją regułę doprowadził do rozpoczęcia tego procesu masowej chrystianizacji ówczesnej kultury i pogodzenia tych wszystkich grup etnicznych, które walczyły o jakby hegemonię na terenie byłego Imperium Rzymskiego. All of history, according to Saint Augustine, could be reduced to two options, symbolized by two cities,
The city of God was based on love of God to the extinction of self. And the city of man was based on love of self to the extinction of God. Cała historia według tej wizji, można by powiedzieć historiozoficznej świętego Augustyna, polega jakby na na napięciu pomiędzy dwoma przeciwnymi obozami, a mianowicie między państwem Bożym, gdzie najważniejszym paradygmatem jest służba Bogu aż do wyniszczenia siebie, i państwem człowieka, gdzie naczelnym paradygmatem jest służba sobie aż do wyniszczenia Boga. If the city of God was based on love of neighbor and service, what is the city of man based on? Więc jeśli państwo Boże opiera się na miłości i służbie, na czym opiera się to państwo człowieka? It's based on the opposite of love and service, or to use St. Augustine's term and the title of my book, it is based on libido dominandi, the desire to dominate. Więc podstawą tego państwa człowieka, tego państwa ziemskiego, antybożego de facto jest zaprzeczenie miłości, służbie, albo jakby posługując się terminem, który użył właśnie święty Augustyn, libido dominandi, czyli chęcią dominowania. The distinction I'm trying to make here is like the difference between Jesus Christ and Dracula. I tutaj ta dystynkcja, o której mówię, można ją porównać do różnicy pomiędzy Jezusem Chrystusem a Drakulą. Jesus Christ shed his blood so that we can have eternal life. Dracula sheds your blood so that he can have eternal life. Gdyż Pan Jezus Chrystus przelał swoją krew, abyśmy my mogli mieć życie wieczne, natomiast Dracula wysysa Twoją krew, aby on miał życie wieczne. For 1000 years following the fall of the Roman Empire, Christian Europe based its culture more and more effectively on Augustine's principles. Więc w czasach następujących po rozpadzie Imperium Rzymskiego chrześcijańska Europa coraz bardziej opierała swoje życie społeczne, swój jakby fundamentalny światopogląd polityczny na tym zasadniczym paradygmacie wyznaczonym przez świętego Augustyna. That doesn't mean that no sins were committed in this part of the world for that millennium, but it does mean that an increasingly unified group of ethnic Christian communities which made up Europe had the right idea, the city of God, before them as their model. I oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że przez tysiąclecie istnienia jakby Christianitas w tej najczystszej formie, można by powiedzieć, nie popełniano żadnych grzechów, ale można by powiedzieć, że przynajmniej te pryncypia augustiańskie, które zostały wyłożone właśnie przez świętego, miały ogromne znaczenie dla myślenia o życiu, na myślenie o całej jakby historii ówczesnej Europy. It also meant that they had the correct idea of freedom. I oczywiście oznacza to również, że funkcjonowało poprawne rozumienie wolności. The essence of freedom was reasonable moral behavior. Ponieważ jakby esencją tej wolności była racjonalne postępowanie moralne. This meant that a man had as many masters as he had vices. Więc to oznaczało, że człowiek miał tylu panów, ile miał wad. Beginning in the 18th century, powerful forces began to emerge to challenge the medieval order established by the church. Ale poczynając od XVII wieku, coraz to bardziej zauważalne były ciemne siły, które zaczęły wpływać na Kościół, na chrześcijańskie państwa, które to siły dążyły do zerwania właśnie z tym, można by powiedzieć, kodem kulturowym, tym augustiańskim kodem kulturowym, który to kod kształtował rozwój i życie chrześcijańskiej Europy. Once Europe turned away from Christ, once Europe turned away from the city of God, it had to turn to the city of man. Gdy Europa odwróciła się od Chrystusa,
gdy Europa odwróciła się od państwa Bożego, musiała zwrócić się do państwa człowieka. That meant that Libido Dominandi became the constitution of Europe. I jej nową konstytucją, Europy konstytucją, stało się właśnie Libido Dominandi. And that meant that the history of the Enlightenment was more and more sophisticated forms of control. A to oznaczało, że historia tak zwanego oświecenia de facto była historią coraz to bardziej zaawansowanych form kontroli, dominacji. Augustine's statement that a man has as many masters as he has vices could also be interpreted as a form for control. Owa augustiańska formuła na temat zależności pomiędzy ilością wad a ilością jakby takich duchowych panów, które kontrolują daną osobę, może być też interpretowana jako pewnego rodzaju formuła kontroli społecznej. In fact, once Christianity was repudiated, it had to be interpreted this way. De facto, gdy odrzucono chrześcijaństwo, musiało doprowadzić to do właśnie tego typu interpretacji. The only alternative to the city of God is the city of man. And that meant that anyone who repudiated love of God and love of neighbor as the rule of life had to adopt the other rule, which is Libido Dominandi. Jedyną alternatywą dla państwa Bożego jest właśnie państwo człowieka, państwo świeckie. I oznaczało to, że ktokolwiek odrzucał właśnie miłość Bożą i służbę wobec Boga, musiał przyjąć odwrotną regułę, czyli właśnie libido dominandi. Because of that fact, the history of the Enlightenment is nothing more than the development of more and more sophisticated technologies of control. Więc jeszcze raz, cała historia oświecenia de facto jest jedną wielką historią opowiadającą o coraz to bardziej zaawansowanych formach kontroli. The Enlightenment did not and could not create a new man. Oświecenie nie stworzyło żadnego nowego człowieka. In order to seduce the old man, they had to go back to the very Christianity they sought to destroy. Żeby jednak raczej przejąć i stworzyć nowego człowieka, oświecenie musiało czynić pewne odwołania do chrześcijaństwa, które to chrześcijaństwo było przedmiotem jego bardzo agresywnych ataków. This explains the similarities between the writings of the Marquis de Sade and Saint Augustine. I tutaj widzimy właśnie te pewne podobieństwa, o dziwo, pomiędzy pismami świętego Augustyna a Markiza de Sade. The statement, let me read this statement to you. The state of the moral man is one of tranquility and peace. The state of an immoral man is one of perpetual unrest. I jako przykład tutaj zacytuję zdanie, iż gdy człowiek postępuje w sposób moralny, znajduje się w stanie takiego wewnętrznego spokoju, natomiast stan człowieka niemoralnego jest naznaczony ciągłą niepewnością. That statement sounds as if it had been written by Saint Augustine, but it was written by the Marquis de Sade. Brzmi to bardzo augustiańsko, można by powiedzieć, natomiast de facto to zdanie było napisane przez Markiza de Sade. Both would agree with the statement's meaning. Zarówno jeden, jak i drugi zgodziliby się z przesłaniem tegoż zdania. The difference is that Augustine was interested in promoting tranquility and peace, and the Marquis de Sade was interested in promoting the opposite, namely the perpetual unrest that went by the name of revolution. Problem jednak polega na tym, że o ile święty Augustyn promował właśnie tą wewnętrzną harmonię wynikającą z przestrzegania reguł prawa, obiektywnego prawa moralnego, de Sade de facto chciał prowadzić rewolucyjny chaos i zależało mu na tym, aby właśnie to obiektywne prawo moralne zostało zmarginalizowane, poniekąd zmanipulowane. The Marquis de Sade understood that in order to create a revolution,
you have to first subvert the morals of the people. De Sade rozumiał doskonale, że aby przeprowadzić rewolucję, najpierw trzeba wywrócić do góry nogami cały system moralny społeczeństw. By 1795, the French Revolution had created so much carnage that it was causing a reaction. I już w 1795 roku rewolucja francuska dokonała takich spustoszeń, że zaczęły się pojawiać oznaki reakcji. The Catholics from the Vendée were marching on Paris. Katolicy z Vendée rozpoczęli swój marsz na Paryż. They were threatening to put an end to the revolution. I byli zagrożeniem dosłownym dla całego projektu rewolucyjnego. To stop this counter-revolution, the Marquis de Sade wrote The Philosophy of the Bedroom. I aby zatrzymać ten pochód, Marquis de Sade napisał książkę pod tytułem Filozofia sypialni. To get the population back to the most basic principles of revolutionary politics. Ponieważ chciał na nowo wpłynąć na umysły Francuzów, aby przyprowadzić ich z powrotem do rewolucyjnych zasad, które były głoszone z taką mocą jeszcze parę lat wstecz. How was he going to do this? I jak miał to uczynić? Like Kyrgyz and Solon, he wrote, fully convinced that immodesty's results are to keep the citizen in the immoral state indispensable to the mechanics of republican government, oblige girls to exhibit themselves naked in the theaters. I niczym Likurg i Solon, święty Markiz napisał, że jestem przekonany, że nieczystość i nieskromność wynika z właśnie niemoralności społecznej i są te mechanizmy niezbędne dla utrzymania republikańskich rządów i w związku z tym obliguje się dziewczyny, aby przedstawiały się nago w teatrach. The mechanics of republican government, in other words, depended upon the systematic arousal of passion. Więc mechanizmy rządów republikańskich w rewolucyjnej Francji w zasadzie polegały i opierały się na pobudzaniu pożądliwości seksualnej. The only thing that prevented the Marquis de Sade from implementing his revolutionary views was technology. Jedyna rzecz, która jakby utrudniała realizację tego projektu de Sadowi, była ówczesna technologia, czy jej brak raczej. In order to arouse passion as a tool of revolutionary politics and control, the Marquis de Sade was limited by physical constraints, namely the number of men he could get into a theater to look at the naked women. Niestety bardzo mała przestrzeń ówczesnych teatrów nie pozwalała mu na to, aby jakoś masowo sprowadzać mężczyzn do, no można by powiedzieć, ówczesnych już burdeli. These constraints would be lifted with the arrival of television, the motion picture and the internet. Ale te przeszkody zostały bardzo szybko usunięte wraz z rozwojem telewizji i oczywiście wraz z rozwojem internetu. They could now transmit images of naked women into every home that had a computer or a television. Ponieważ wraz z rozwojem technologii, wraz z rozwojem właśnie telewizji, przede wszystkim internetu, teraz można było transmitować już obrazki gołych pań we wszystkich domach, we wszystkich mieszkaniach, we wszystkich rodzinach. Technology could now apply the same philosophy of control through manipulation of passion to unprecedented numbers of people. Więc na niespotykaną skalę teraz można byłoby przeprowadzić właśnie ową filozofię, czy ową rewolucję kontroli na podstawie właśnie pobudzania tejże pożądliwości seksualnej. The goal, however, would remain the same. Sexual liberation has always been a form of control and was conceived of as such from the beginning by its major theoreticians, by the Marquis de Sade and roughly 150 years later, Wilhelm Reich. Natomiast cel pozostał ten sam i tak zwana swoboda seksualna, czy wyzwolenie seksualne, które nastąpiło, zawsze miało za swój cel kontrolę. I takie były cele właśnie Marquis de Sada, jak również jego jakby następcy, czy apostoła filozoficznego, czyli Wilhelma Reicha.
Wilhelm Reich is the man who created the term sexual revolution. Wilhelm Reich, to trzeba podkreślić, jest autorem pojęcia rewolucja seksualna. Wilhelm Reich is also the father of sex education. I oczywiście jest też takim ojcem chrzestnym, czy ojcem założycielem tak zwanej edukacji seksualnej. Wilhelm Reich was a communist and a Freudian. Reich był komunistą i freudystą. And as such, his main opponent in Vienna during the 1930s was the Catholic Church. Więc jego głównym wrogiem, głównym oponentem w Wiedniu w latach 30. XX wieku był oczywiście Kościół katolicki. After years of trying in vain to debate the existence of God and getting nowhere in persuading people to become atheistic communists, Reich noticed a simple fact. Po latach nieudanych prób przekonania katolików, iż Boga nie ma, Reich doszedł do takiej konkluzji. If you change the sexual behavior of idealistic young Catholics in the direction of sexual liberation, especially masturbation, then the idea of God simply evaporated from their minds and they defected from the Catholic Church, and the way to successful revolution was clear. Reich stwierdził, że jedynym skutecznym sposobem na zniszczenie samej idei Boga w młodych umysłach, szczególnie mówił tutaj o seminarzystach, było właśnie prowadzenie zasad tejże rewolucji seksualnej wśród tego właśnie młodego kleru. Szczególny nacisk tutaj kładł właśnie na masturbację wśród młodych i powiedział, że jeśli doprowadzimy właśnie do sytuacji, gdy będzie niesamowite natężenie tego pobudzenia seksualnego, to sama idea Boga już zostanie de facto zniszczona. Reich tells a story in his book, The Mass Psychology of Fascism, about a young girl who was in the habit of masturbating. Reich przedstawia taką historię w swojej książce Psychologia masowa faszyzmu. Jest to przykład takiej dziewczyny, młodej kobiety, która bardzo często się onanizowała. She was in a demonstration for sexual liberation, and an older Austrian woman told her that she was going to go to hell if she continued to do this. Owa dziewczyna pojawiła się na demonstracji, na jakimś proteście, można powiedzieć odpowiedniku dzisiejszych środowisk LGBT w Wiedniu. Protestowała właśnie za wolnością seksualną. Pojawiła się pewna starsza mieszkanka Wiednia i powiedziała owej dziewczynie, że jeśli będzie kontynuowała tego typu działalność, to pójdzie do piekła. At that point she stopped masturbating. I w tym momencie ta dziewczyna przestała się onanizować. Then Reich counseled her to start masturbating again. Ale Reich ze względu na to, że prowadził jakby działalność terapeutyczną, zachęcił tę dziewczynę do ponownej onanizacji. And this is the conclusion he drew from that. I doszedł do następującej konkluzji. The compulsion to pray disappeared when she was made aware of the origin of her fear. This awareness made it possible for her to masturbate again without feelings of guilt. Pisze Reich, że potrzeba modlitwy u tej dziewczyny zniknęła, gdy przedstawiono jej jakby źródła jej obaw. I ta świadomość sprawiła, że mogła spokojnie dalej się masturbować bez jakiegokolwiek poczucia winy. This incident, he continued, is pregnant with meaning for sex economy, or his word for sex education. Jak pisze Reich, właśnie ten incydent ma wiele wniosków, które można zastosować właśnie w tak zwanej edukacji seksualnej. It shows how the mystical contagion of our youth could be prevented. Pisze, że w ten sposób można dojść jakby do wyleczenia naszej młodzieży z pewnej mistycznej trucizny, w której ona się znalazła, czyli oczywiście katolicyzmu. Mystical contagion is his word for religion, and specifically the Catholic religion. Exactly what I said.
The revolution which could bring about the overthrow of the political power of the Catholic Church in Austria was based not on debate but behavior. Więc rewolucja, która miała doprowadzić do obalenia Kościoła katolickiego i kultury katolickiej w Austrii, nie polegała na jakichś dysputach teologicznych, na jakiejś debacie, tylko polegała właśnie na działalności behawioralnej. And this is again a direct quote from the Mass Psychology of Fascism. I tutaj kolejny cytat właśnie z tej książki Reicha. We do not discuss the existence or non-existence of God. We merely eliminate the sexual repressions and dissolve the infantile ties to the parents. Więc napisał, że nie dyskutujemy już o tym, czy Bóg istnieje, czy nie, ale chcemy wyzwolić właśnie człowieka z seksualnej represji i doprowadzić do zniszczenia, do rozluźnienia tych, jak to Reich nazwał, infantylnych związków pomiędzy dziećmi a rodzicami. The inescapable conclusion of all this, Reich concludes, is that a clear sexual consciousness and natural regulation of sexual life, which is what he means by sex education, must foredoom every form of mysticism, which is to say religion. That in other words, natural sexuality is the arch enemy of mystical religion. Więc Reich podkreśla jeszcze raz, że taka naturalna seksualność, to co potem zostało nazwane edukacją seksualną, jest największym wrogiem, najskuteczniejszą bronią przeciwko tym mistycznym zababonom, czyli oczywiście przeciwko religii katolickiej. By getting people to act contrary to the church's teaching on sexual morals, Reich and his followers automatically limited the church's political influence, and this was the first step in the revolutionary takeover of Austrian society. Więc skłaniając ludzi do niemoralnego postępowania, do odrzucenia kodeksu moralnego Kościoła katolickiego w dziedzinie seksualności, wprost doprowadzono w ten sposób do utraty znaczących wpływów, jakie Kościół miał w społeczeństwie austriackim, jak również do rozpadu samej katolickiej kultury w Austrii. That was true of Austria in the 1930s, and it's true of Poland today. I oczywiście ta sama logika może być zastosowana, ta sama prawidłowość może być zastosowana do sytuacji Polski dzisiaj. It was also true of America during the 1960s. I to samo się tyczy Stanów Zjednoczonych z lat 60. The logical conclusion of this sex education project is clear. The total sexualization of a culture would mean the total extinction of the Catholic Church and the classical state based on the moral law. Więc totalna jakby seksualizacja kultury doprowadziłaby nie tylko do upadku Kościoła katolickiego, ale również do upadku tak zwanego klasycznego państwa, którego prawodawstwo zakotwiczone było przede wszystkim właśnie w prawie naturalnym, w obiektywnym prawie moralnym. The process of the uprooting of mysticism, to use Reich's words, is accomplished more effectively, in other words, by deviant sexual behavior than by debate over the existence of God. Więc jeszcze raz, jak pisał Reich i to bardzo często podkreślał, proces wykorzeniania mistycyzmu może być osiągnięty tylko i wyłącznie poprzez pobudzania pożądliwości seksualnej, że jakiekolwiek dysputy na temat istnienia Boga czy jakieś rozmowy o charakterze teologicznym nie mają tutaj jakiegokolwiek znaczenia, ponieważ to jest najlepsza broń w owej seksualnej ofensywie. The real purpose of sex education, of a contemporary Reichian play like the Vagina monologues, the real purpose of the demonstrations of Pussy Riot in Russia or of Femin in the Ukraine is to uproot the faith and the morals of the largely female population which go to see it by promoting masturbation and deviant sexual activity. Więc to, co widzimy na przykład w postępowaniu takich dziwacznych grup jak Femen chociażby, czy Pussy Riot, czy w takich dziwacznych przedstawieniach jak monologi waginowe,
celem tego wszystkiego jest doprowadzenie właśnie do wykorzenienia wiary i moralności przede wszystkim wśród populacji młodych kobiet poprzez promocję właśnie onanizmu i dewiacyjnego życia seksualnego. Now there's a problem here from Reich's point of view. Ale Reich tutaj zauważył, wówczas pisząc te swoje traktaty, pewien problem. Most people will not act out sexually in any consistent fashion on their own. Ponieważ doszedł do konkluzji, że większość osób nie będzie postępowała w sposób dewiacyjny tak sama od siebie. They will be intimidated by social convention or inhibition and brought back to repentance. Ponieważ będą jeszcze istniały silne struktury reprezentujące właśnie owe obiektywne prawo moralne, a przede wszystkim chodzi tutaj właśnie o Kościół czy na przykład rodzinę, które spowodują, że osoba zejdzie z tej dewiacyjnej drogi i niestety według Reicha powróci na łono normalnego postępowania. If women are inhibited sexually by the culture, changes in imagery promoted by the culture will bring about a change in behavior, which will in turn bring about a change in values. First, Reich needed to change the culture. He needed to produce what he called mass situations. Więc Reich przede wszystkim podkreślał znaczenie właśnie kultury, że kultura jest tutaj takim najważniejszym polem uprawiania, można by powiedzieć, czy manipulowania raczej umysłami i stwierdził, że poprzez przyjęcie kultury może nastąpić ten kolejny krok w rewolucji seksualnej. Again, this is a quote from the psychology of mass fascism. The mass psychology of fascism. When I talk to a sexually inhibited woman in my office about her sexual needs, I am confronted with her entire moralistic apparatus. It is difficult for me to get through to her and convince her of anything. If, however, the same woman is exposed to a mass atmosphere, is present, for instance, at a rally, at which sexual needs are discussed clearly and openly in medical and social terms, then she doesn't feel herself to be alone. Her individualistic, moralistic inhibition is offset by a collective atmosphere of sexual affirmation. Her sexual negation, because she herself has had similar thoughts when she was alone, is released secretly by this mass situation. Więc tutaj w skrócie kolejny taki cytat właśnie Reicha, że gdy spotykał kobiety, które przychodziły do niego z pewnymi problemami seksualnymi, zwracał uwagę na to, że o wiele łatwiej będzie jakby skłonić te kobiety do podjęcia tego typu działalności dewiacyjnej seksualnie, jeśli nastąpi jakby masowa konwersja społeczeństwa ku tego typu zachowaniom. W sensie takim, iż jeśli będzie nacisk kultury i nacisk różnego rodzaju instytucji czy grup społecznych, to o wiele łatwiej będzie jednostkę przechwycić, jednostkę przyjąć i jednostkę skłonić do tego, że tak, tego typu postępowanie wcale nie musi wiązać się z jakimiś wyrzutami sumienia, a broń Boże, z jakimś strachem przed utratą życia wiecznego. The sexual need is given confidence by the mass situation. It assumes a socially accepted status. Więc Reich pisał właśnie o tak zwanych masowej sytuacji, prawda, gdy doprowadzi się do tego, iż rewolucja seksualna stanie się jakby nową kanwą, nową osnową życia społecznego, jakby takim zwornikiem jednoczącym całe społeczeństwo jakiegoś nowego paradygmatu ideologicznego i w ten sposób będzie łatwiej właśnie przejąć jednostkę. At the very moment that Reich wrote this, Hollywood was creating the mass situations that he was talking about. I dokładnie w czasach, gdy Reich pisał te słowa, Hollywood przystąpił właśnie do produkowania tak zwanych masowych sytuacji. And what happened after that was a battle, a cultural war in the United States that began in the 1930s. I wówczas możemy powiedzieć, że właśnie wtedy w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się ta słynna wojna kulturowa, która trwa po dziś dzień. America is like Yugoslavia. Amerykę można porównać do Jugosławii. It is made up of three ethnic groups
that are based on three religions. W zasadzie mamy tutaj do czynienia jakby z trzema grupami etnicznymi, które również cechują się takim trójpodziałem religijnym. In Yugoslavia there are Serbs and Croats and Muslims. In America we have Protestants, Catholics and Jews. W Jugosławii mamy Serbów, Chorwatów i bośniackich muzułmanów, i w Stanach Zjednoczonych mamy protestantów, katolików i Żydów. And as in Yugoslavia, these groups fight each other in America. I podobnie jak w Jugosławii, w Stanach Zjednoczonych dochodzi do różnego rodzaju napięć pomiędzy tymi grupami. And so what happened in the 1930s is basically the Catholic Church engaged in a battle with Hollywood over the sexualization of American culture. Więc to, co się stało w latach 30., Kościół katolicki przystąpił do ofensywy przeciwko rozpasaniu seksualnemu Hollywoodu, przeciwko seksualnej propagandzie emanującej właśnie z Hollywoodu. Hollywood was vulnerable because it had gone into debt to finance the technology for talking pictures in 1929. A Hollywood wtedy potrzebował dużego takiego ogromnego zastrzyku właśnie pieniędzy, ponieważ zadłużył się w sposób znaczący w ramach wytwarzania różnego rodzaju nowych technologii produkcji filmowej. At this point the Catholic Church acted. In 1933, Cardinal Doherty of Philadelphia declared a boycott of all Warner Brothers theaters in Philadelphia. I wówczas Kościół katolicki przystąpił do działania i na przykład kardynał Doherty właśnie z Filadelfii ogłosił bojkot wszystkich studiów właśnie firmy Warner Brothers. One of Cardinal Doherty's associates was at a meeting in Hollywood and he said, Harry Warner is crying tears as big as horse turds because he's losing $100,000 a week in Philadelphia alone. I gdy kardynał spotkał się z owym panem Warnerem w Hollywoodzie, pan Warner powiedział mi płacząc żywnymi łzami, iż traci $120,000 weekly or monthly? Weekly, a week. Tygodniowo ze względu właśnie na ten bojkot ze strony katolików. And so Hollywood capitulated. I nastąpiła tutaj kapitulacja ze strony Hollywoodu. And the Catholic bishops imposed a code on Hollywood films. Więc biskupi katolicy jakby narzucili Hollywoodowi pewne wymagania, gdy idzie o przyzwoitość. The Catholic bishops, in other words, imposed they took control of what Reich called the mass situations. Więc de facto to Kościół katolicki przejął inicjatywę i to Kościół katolicki zainicjował jakby masową sytuację właśnie, czy przejął kontrolę nad masową sytuacją, właśnie tą masową sytuacją, o której pisał Reich. And for 31 years there was no nudity in films, there was no obscenity, there was no blasphemy and no ridiculing of the clergy. I przez następne jakieś 31 lat nie było żadnych roznegliżowanych pań w filmach hollywoodzkich, nie było żadnego wulgaryzmu i nie było bluźnierstw. And then in 1965 the Catholics lost their nerve. I niestety w 1965 roku katolicy skapitulowali. Hollywood produced a film called The Pawnbroker. The Porn Broker? The Pawnbroker. I w latach w 1965 roku powstał film pod tytułem The Porn Broker. Pawnbroker, right? Which showed bare female breasts on the film in theaters. W którym to filmie pokazano po raz pierwszy od dłuższego czasu nagie piersi kobiece. At this point, the Catholic Church should have called for a boycott, but they didn't. I w tym momencie Kościół katolicki powinien był postąpić tak samo, jak postąpił w latach 30., nawołując do bojkotowania Hollywoodu. They lost the culture war at this moment. I możemy powiedzieć, że ten niby taki banalny moment, gdy idzie o brak tej reakcji, był tym początkiem jakby strat
czy porażek Kościoła katolickiego, czy katolicyzmu amerykańskiego w ogóle właśnie w rozpoczynającej się wtedy wojnie kulturowej. There has never been a successful counter-sexual revolution, a counter-offensive against the sexual revolution since the collapse of the Legion of Decency. Nie było skutecznej kontrofensywy katolickiej, czy można by powiedzieć kontrrewolucji seksualnej ze strony katolików w Stanach Zjednoczonych od czasu upadku tak zwanej Ligi Przyzwoitości. The Catholic Church lost the war on abortion, they lost the war on contraception, they lost the war on homosexuality, and now they just lost the war on gay marriage. Kościół katolicki przegrał wojnę, bitwę o antykoncepcję, przegrał wojnę aborcyjną, przegrał wojnę na temat homoseksualizmu i ostatnio przegrał wojnę, gdy idzie o tak zwane małżeństwa homoseksualne. The culture wars are over in America. Więc możemy powiedzieć, że de facto wojna kulturowa już się skończyła w Stanach Zjednoczonych. The forces of the moral law have lost that war. Jakby armie czy siły prawa naturalnego niestety przegrały ową bitwę. All of the conservative movements that began under Ronald Reagan in 1980 have all failed. Niestety to odrodzenie konserwatywne, czy te inicjatywy konserwatywne, które powstały za czasów prezydentury Ronalda Reagana, wszystkie poniosły sromotną porażkę. The battle is now in Poland. Więc bitwa, można by powiedzieć, teraz toczy się na nowo w Polsce. You have the opportunity to succeed where America failed. Wy macie szansę wygrać tam, gdzie Amerykanie i Ameryka przegrali. The counter-revolution against materialism began in Poland in 1979 when the Pope came here and had said Mass in Warsaw at Victory Square. Możemy powiedzieć, że polska kontrrewolucja przybrała polska kontrrewolucja przeciwko materializmowi przybrała taki konkretny charakter w czerwcu 1979 roku, gdy Ojciec Święty Jan Paweł II wygłosił słynną homilię w Warszawie. That counter-revolution was taken over by the neoconservatives in America and destroyed. Niestety trzeba powiedzieć, że dziedzictwo tejże kontrrewolucji w Stanach Zjednoczonych zostało przyjęte przez środowiska neokonserwatystów i zostało to dziedzictwo zniszczone. But the possibilities are still open in Poland. Fighting sex education is a battle that was lost 20 years ago. It's not being fought in America, but the fact that it's being fought here and now is a sign that it's still possible to win that battle. Myśmy w Stanach Zjednoczonych niestety przegrali bitwę z tak zwaną edukacją seksualną, ale wy Polacy macie jeszcze szansę tą bitwę wygrać, ponieważ wojna dopiero się rozpoczęła, można by powiedzieć. So once again, Poland is called upon to save the West. Więc ja bym powiedział tak, że powołaniem Polski jest uratowanie Zachodu. Jan Sobieski and the cavalry arrived in Vienna and saved the West. Jan Sobieski przybył z kawalerią pod Wiedeń i uratował w ten sposób Zachód, uratował w ten sposób chrześcijaństwo. And now the new enemy is at the gates of Vienna. I teraz nowy wróg również stoi u bram. The new enemy is Wilhelm Reich and sex education. Nowym wrogiem jest Wilhelm Reich i edukacja seksualna. The world is looking at Poland to save the West once again. Świat patrzy na Polskę z nadzieją, że Polska ponownie uratuje Zachód. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poland has what America lacks. Polska ma to coś, czego nie ma w Ameryce, czego Ameryce brakuje. Poland has a unified ethnic Catholic culture. Polska ma jeszcze zjednoczoną, unifikującą tak jakby masę etniczną, która bazuje na katolickiej kulturze. America had a Catholic culture in its ethnic neighborhoods, but that Catholic culture was destroyed by social engineering.
W Stanach Zjednoczonych istniała owszem subkultura katolicka w katolickich enklawach, ale niestety ta rodząca się subkultura katolicka została zniszczona w większości. So the only way that Catholics could unite with each other was not as Catholics but as conservatives. Więc jedyny sposób na zjednoczenie jakby wysiłków katolickich w Stanach Zjednoczonych było czynienie tego nie pod sztandarami może katolickimi, ale pod sztandarami przede wszystkim konserwatyzmu. And what happened over the 30 years after the Catholics voted for Reagan is that conservatism got redefined as support of capitalism, as support of Israel, the state of Israel, as support of war in the Middle East, and all of the promises about abortion and sexual liberation and defending the family were all forgotten. I niestety doszło do takiej kuriozalnej sytuacji, że jakieś 30 lat po wyborze Ronalda Reagana na prezydenta konserwatyzm współczesny amerykański, ten mainstreamowy, de facto przekształcił się w ruch, który zasadniczo ma 3 postulaty. No, taki rozpasany kapitalizm, mocna postawa proizraelska i postawa prowojenna na Bliskim Wschodzie. To są jakby wyznaczniki współczesnego amerykańskiego konserwatyzmu. Cała wojna kulturowa czy inicjatywy antyrewolucyjne wychodzące z kręgów amerykańskich konserwatystów właśnie chociażby w czasach Reaganach, wszystko to zostało zaprzepaszczone. Kwestia aborcji nadal jest kwestią żywą, nic w tym kierunku nie zrobiono, chociaż była niejedna okazja. All of the evils that we're fighting here, these are great evils. Abortion is a great evil. It can only be dealt with spiritual weapons. It can't be solved with political solutions. W zasadzie wszystkie te zagrożenia, z którymi mamy do czynienia, a mianowicie takie chociażby jak aborcja, to są takie wyzwania, na które można zareagować de facto tylko i wyłącznie bronią duchową. Tutaj tylko i wyłącznie środki polityczne będą niewystarczające, okażą się krótkowzroczne i trzeba polegać przede wszystkim na tej broni duchowej, która jest nam dana z góry. The church is in possession of the weapons, the spiritual weapons that you need to defeat this evil. The church has to mobilize the Polish population with spiritual weapons because the evil that they're confronting is too great for the political process. Kościół ma w swoim arsenale odpowiednie instrumenty zwalczania tychże zagrożeń. Nie z takimi zagrożeniami miał do czynienia w historii przecież, więc trzeba odwołać się do tej broni, korzystać z tej broni i Kościół katolicki w Polsce musi zmobilizować swoich wiernych do zdecydowanej kontrofensywy przeciwko tego typu zjawiskom, o których właśnie dzisiaj mówiłem. Thank you. The Poles, the Catholics can only win this battle with solidarity. They have to stand together and fight together and not be divided by their enemies. Tylko zjednoczeni, tylko w ramach katolickiej, polskiej, narodowej solidarności możemy zwalczyć, pokonać naszych wrogów. Czyli z tego wynika, że naszą siłą, im jesteśmy silniejsi, im bardziej silny jest nasz katolicyzm. I rodzi się w związku z tym takie pytanie, które się tu powtarza, tak samo od Państwa. Jak wobec tego zachować czyste serce, czystą duszę, ten czysty katolicyzm, jeżeli mamy do czynienia z takimi siłami, o których Pan doktor mówi, z ludźmi, którzy swoje niepośrednie umysły oddali służbie złu, z ludźmi, którzy na to mają pieniądze i których na to stać. So the strength of Poland is predicated on the strength of Catholicism, and how do we maintain Orthodox Catholicism when we have so many enemies around us who are doing everything to basically water it down, destroy it? By solidarity, by sticking together. Jeszcze raz, przede wszystkim właśnie poprzez tą solidarność, poprzez trzymanie się razem. Which means we do not internalize the categories of our oppressors. Czyli nie przyjmujemy jako własne
te sztuczne kategorie, które są propagowane, czy tą sztuczną terminologię, która jest propagowana przez naszych wrogów. We do not judge fellow Catholics according to foreign standards, according to the standards of our enemy. I na przykład nie oceniamy braci katolików, naszych braci w wierze, używając kryteriów, które są przedstawiane nam właśnie przez naszych wrogów. By foreign criteria like homophobia or psychological expertise or decrees from the European Union. We do not let this divide the solidarity of the Catholic Church. We reject this interference in our religious lives. Więc odrzucamy kryteria takie jak homofobia czy nieprzystosowanie do prawa europejskiego, prawda? My przyjmujemy reguły, które wynikają wprost tylko i wyłącznie z naszej świętej wiary katolickiej. A czy są jakieś jaskółki dobra, jaskółki zwycięstwa, że świat mimo to idzie w dobrym kierunku? Bo cała ta narracja, zresztą ta, która w tej książce jest prowadzona, jest może nie tyle negatywna, co taka smutna i dojmująca, że wszystko idzie w złym kierunku. A czy pan doktor dostrzega jakieś zjawiska, które by jednak to rozweselały i ten obraz rozjaśniały? In your book you paint a very sort of black picture of the future, a very grim picture of the future, but do you see any at least small signs of hope that things might be turning for the better? Yes, I see signs of hope. The greatest sign of hope I saw is this year. This year, in September, in 2003, I watched helplessly as the Israel lobby took over our foreign policy and launched America into wars in the Middle East that have now cost us $6 trillion. Tak, widzę takie oznaki nadziei. Na przykład we wrześniu mijającego roku przypomniałem sobie sytuację z 2003 roku, gdy dzięki między innymi usilnemu nacisku lobby izraelskiego w Stanach Zjednoczonych poprowadzono nas na bezsensowną wojnę w Iraku. Wojnę, która kosztuje nas już praktycznie $6 bilionów. And it looked in September as if the same thing was going to happen again. I w minionym wrześniu spodziewałem się, że nastąpi podobna sytuacja. There was a poison gas attack in Syria. It seemed like a false flag operation. It seemed as if America was now going to attack another country in the Middle East. Wszyscy znamy ową historię. Ponoć ktoś użył broni masowego rażenia w Syrii i miał to być pretekst do kolejnej amerykańskiej interwencji na Bliskim Wschodzie. And then Pope Francis called for a day of prayer. I wówczas, jak Państwo zapewne pamiętacie, Ojciec Święty Franciszek zaapelował o taki dzień, to było bodajże w sobotę, pokuty i modlitwy w intencji właśnie pokoju. And the course of history changed. I w następnym tygodniu, w ciągu de facto następnych 2 tygodni, sytuacja diametralnie się zmieniła. 4 days later, President Obama gave a speech, and at the beginning of the speech, it sounded as if there was going to be another war. 4 dni później Barack Obama w przemówieniu do narodu, występując przed kamerami, rozpoczął swoje przemówienie, sprawiając wrażenie, jakby to już tylko kwestia czasu, zanim tomahawki zaczną spadać na Damaszek. But by the end of the speech, he deferred to Vladimir Putin and chose a peaceful solution. Ale pod koniec tego przemówienia było jasne, że Barack Obama przyjął plan przedstawiony przez Władimira Putina i dojdzie na szczęście do pokojowego rozwiązania owego konfliktu. 6 weeks later, there was an agreement for the first time in 30 years between the Iranian government and the United States government. A 6 tygodni później doszło do pierwszego porozumienia pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych a rządem Islamskiej Republiki Iranu. Pierwszego porozumienia od ponad 30 lat między jednym a drugim rządem. This is the type of spiritual resource that we Catholics can draw upon. Więc są pewne środki walki duchowej, z których należy i można korzystać. This is when history started to move in 1979 against worldwide materialism.
I tak samo jak historia ruszyła na nowo w 79 roku przeciwko, można by powiedzieć, materialistycznym ideologiom, the Israel lobby is furious. muszę powiedzieć, że lobby izraelskie w Stanach Zjednoczonych przeżywa swoiste konwulsje w obecnych czasach. Benjamin Netanyahu is furious. Benjamin Netanyahu też przeżywa swoistą traumę. But history is on the move again. Ale historia, między innymi dzięki tym geopolitycznym perturbacjom, ich ostatecznym jakby rozwiązaniom, na nowo ruszyła do przodu. Because God created space and He created time. Ponieważ Bóg jest autorem czasu i przestrzeni. And the human mind perceives time as history. I nasza percepcja czasu to jest oczywiście historia. And God is the Lord of history. I Bóg jest Panem historii. And that means history has to have a good outcome. A to oznacza, że historia będzie miała najprawdopodobniej dobre zakończenie. And this is precisely what Pope John Paul II said here in Warsaw in 1979. He told the Soviet communists, you can't exclude Christ from history. I dokładnie o tym mówił właśnie w 1979 roku Jan Paweł II, gdy powiedział, że nie można wyłączyć Chrystusa z dziejów człowieka. And that's why I'm optimistic about the situation right now. I dlatego pomimo wszystkich zagrożeń jestem nastawiony optymistycznie co do przyszłości. Wróćmy do książki Libido Dominandi. Jej bohaterowie, tacy właśnie jak Weishaupt, jak Freud, jak Marquis de Sade, jak Winston, Reich, Hirsch i inni, to nie są osoby, które chyba dałoby się polubić. To mówiąc delikatnie, to niektórzy z nich to prawdziwi degeneraci, to osoby naznaczone dewiacjami. Jak to się stało, że ludzie o tak zatrutych umysłach, zatrutych duszach potrafili wylać tą truciznę, tak by te zatrute owoce do dzisiaj je konsumujemy? Jak to stało się możliwe? When you look at the heroes of your book, like Marquis de Sade and the others, they were all basically degenerates. How is it that being the degenerates they were able to wield such great influence? Because there's a fallen part of man. Mogę odpowiedzieć tak, że czy poprzez skażoną właśnie ludzką naturę, poprzez skłonność człowieka do występku. There's part of in every one of us that wants to rebel against God's plan. W każdym z nas jest jakaś taka wewnętrzna rebelia przeciwko Panu Bogu. And when these evil people seize the instruments of power, when they seize the power of government, these people are encouraged, and that leads to the collapse of the society that we've seen. I gdy owi degeneraci mają wpływ na rządy, na instytucje społeczne, wówczas mamy do czynienia z upadkiem instytucji podtrzymujących zdrową, dobrą chrześcijańską kulturę. Właśnie mówi Pan, że oni mają wpływ na władzę, czyli można zaryzykować, że ktoś ich wybrał, czyli system demokratyczny pokazał swoje mroczne oblicze, więc może ten wirus w systemie jest dużo głębszy, może właśnie to demokracja, która takim ludziom gdyby daje wpływ na władzę, jest tym wirusem. In essence, some of these evil people, well, they're elected by somebody, so we can say that there's a deficiency within the democratic liberal system that leads to these kinds of results. John Adams, one of the founding fathers of America, addressed this problem. John Adams, jeden z założycieli, ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, zwrócił swego czasu uwagę właśnie na ten wewnętrzny problem demokracji. He described the limits of the political process when he said, "We have no constitution that functions in the absence of the moral law." Zwrócił uwagę jakby na ograniczenia ustroju politycznego i stwierdził, że nie mamy żadnej konstytucji, która funkcjonowałaby w oderwaniu od obiektywnego prawa moralnego. He said those who break away from the moral law end up constructing their own chains. Stwierdził, że ci, którzy odrzucają prawo naturalne,
sami zakładają sobie kajdanki. So he understood that democracy only functions if you have certain preconditions, some pre-political conditions, moral, metaphysical conditions in place. Więc stwierdził, że demokracja pomimo swojej ułomności może tylko i wyłącznie poprawnie funkcjonować, jeśli nad owym konstruktem ustrojowym są pewne zasady metafizyczne, które właśnie kierują tą demokrację i jakby ograniczają zasięg jej, można by powiedzieć, potencjalnie destrukcyjnych wpływów poprzez nałożenie właśnie tego zdrowego kagańca prawa moralnego. A jednocześnie stwierdza pan w książce, że pierwszym etapem uderzenia i pierwszym etapem tej rewolucji było uderzenie w króla jako strażnika religii, jako strażnika katolicyzmu, czyli może jednak nie tak do końca demokracja, może powrót do jakichś systemów monarchicznych byłby jakimś lekarstwem. You mention in your book that the revolution was associated in many ways with hatred of monarchy because the king was the guarantor of stability, the guarantor of the faith in some degree, to some degree. And do you think maybe we can even discuss the potential return to a monarchical system instead of the democratic system? I think the political system is irrelevant. All political systems have their strengths and they all have their weaknesses. I don't have anything against monarchy. I don't think we're ever going to return to monarchy. Democracy has its flaws, it has its strength. I think what we're talking about here is beneath or before political arrangements. These are social arrangements that have to be guaranteed by a supernatural institution like the church. If the social order is guaranteed by the church, then democracy will function, or monarchy will function, or any type of government will function. If you undermine this moral foundation for society, nothing will function and everything will become a form of tyranny. W zasadzie dyskusja na temat tego, który ustrój jest lepszy, gorszy. Ja osobiście nie jestem przeciwnikiem monarchii, nie jestem przeciwnikiem demokracji. Widzę wady i pozytywy w jednym i w drugim systemie. Natomiast ja przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na fundamenty przede wszystkim porządku społecznego. I co jest gwarantem danego porządku społecznego? Czy tym gwarantem jest właśnie instytucja nadprzyrodzona, Kościół katolicki, wiara katolicka, obiektywne prawo moralne. I dopóki nie ustanowi się tych, można by powiedzieć, zasad czy przyczyn pierwszych, tych zasad fundamentalnych, to nawet monarchia może źle i wadliwie funkcjonować. Więc zwróciłbym uwagę właśnie na te praprzyczyny, z których później mogą wynikać jakieś dyskusje ustrojowe. Takim słowem, które często się powtarza w pana książce, jest wyzwolenie. Wyzwolenie, które de facto doprowadza do zniewolenia. Teraz mamy takie do czynienia z kolejnym wyzwoleniem człowieka, też wyzwoleniem w cudzysłowie, wyzwoleniem od jego płci, którym przejawem jest gender mainstreaming. Na ile to zjawisko wpisuje się w logikę pana książki? You talk a lot about liberation in your book, and right now there's a lot of cooks out there who are talking about liberating themselves from their own sex, especially in the so-called mainstreaming of gender. And how does that relate to what you've written in your book? Freedom has only meaning in terms of being. Powiedziałbym tak, że wolność można rozumieć tylko i wyłącznie w kontekście bytowania, istnienia. So a man is by definition a rational creature. Więc człowiek z natury jest stworzeniem racjonalnym, rozumnym. So this means he only has freedom if he acts rationally. Więc człowiek jest o tyle wolny, o ile postępuje w sposób racjonalny, rozumowy. So if someone is proposing an irrational project, like denying that he is who he is, or sexually, or whatever other reason, it cannot possibly be any type of freedom or liberation. Więc jeśli ktoś postępuje w sposób nierozumny i zgłasza wątpliwości co do własnej tożsamości seksualnej, no to jest już pierwszy krok do jakichś poważnych wahań co do nie tylko jego psychicznej równowagi, ale również co do samej wolności. You're only free to be who you are. Jest się w zasadzie wolnym do bycia tym, kim się z natury jest. And if your behavior contradicts your nature,
it cannot lead to freedom. It cannot be an expression of freedom. Jeśli twoje zachowanie zaprzecza twojej naturze, to nie może to prowadzić do wolności, nie jest to żadnym właśnie przejawem, nie jest to żaden przejaw wolności. So homosexual behavior cannot be an expression of freedom because it contradicts the nature of sexuality. Więc ze względu właśnie na to, że wolność musi zawsze odnosić się do swojego racjonalnego celu, propagowanie homoseksualizmu nie ma nic wspólnego z propagowaniem wolności. Samo zjawisko gender mainstreaming to nie tylko filozofia, ale to też praktyka polityczna, to prawodawstwo. To się przekłada na pewne rozwiązania prawne, na przykład na uzależnienie przyznania pomocy od przyjęcia tej polityki genderowej, uzależnienie pożyczek Banku Światowego też od akceptacji tej polityki. Także ja bardziej pytałem o ten wymiar taki właśnie polityczno-kontrolujący. We're seeing right now that it's being pushed very hard in legislation and in law, and sometimes you can't even, for example, you can't get money from the World Bank if you're not pushing the gender ideology. So why is it so strongly manifested, especially in the world of politics today? And why is the influence so large, in essence? Because they're trying to control you. It's a form of control. That's the whole point of this. If the World Bank says we will only give you money if you do something that contradicts what is good for Poland, then turn down the money. Oczywiście chodzi tutaj, celem politycznym tego wszystkiego, zwyczajnie, brutalnie rzecz ujmując, jest zwykła kontrola, no bo jeśli Bank Światowy odmawia udzielenia pożyczki danemu państwu tylko i wyłącznie ze względu na to, że nie propaguje jakieś dziwaczne inicjatywy czy ideologie seksualne, no to ewidentnie mamy tutaj do czynienia z pewnym szantażem politycznym, który ma na celu skłonienia danego państwa, danego narodu do poddania się kontroli takiej czy innej instytucji. If anyone is proposing something that you know is wrong, anything that is contrary to reason, and homosexuality is contrary to reason, they are not promoting it for your good. They are promoting it to destroy you. The whole point of promoting homosexual marriage is to destroy your culture. That should be obvious. Jedynym powodem, dla którego propaguje się na przykład homoseksualizm, jest zniszczenie tradycyjnej chrześcijańskiej polskiej kultury. To powinno być oczywiście oczywistą oczywistością, że tak się wyrażę. I tym bardziej, jeśli pochodzi to z kręgów takich instytucji jak Bank Światowy, czy jakichś innych obcych instytucji, czy obcych rządów, to tym bardziej powinno was skłonić do namysłu nad tym, w jakim celu to jest robione, a mianowicie jest to robione w celu zwiększenia kontroli nad duszami, zwiększenia kontroli nad umysłami Polaków. Ostatnie pytanie ode mnie i pozwolę sobie potem zadać pytanie od Państwa, bo Pana książka kończy się na 92 roku, kiedy prezydentem jest Bill Clinton i od tego czasu już upłynęło trochę wody w Wiśle. Kogo by Pan dołączył do tego wykazu osób, które wpłynęły na eskalację tej obyczajowej rewolucji? Od tamtego czasu, tak? Tak. Your book ends in 1992, so Bill Clinton is just elected president. But who would you add from that time up until today who contributed greatly to the escalation of the whole sexual revolution? Some heroes. David Geffen. Once again, David. David Geffen, the Hollywood producer. He's the one who told Bill Clinton to put gays in the military, homosexuals in the military. Producent hollywoodzki David Geffen, który między innymi nakłaniał już Billa Clintona, no teraz to już jest faktem, do otwarcia jakby możliwości wstępowania homoseksualistów do armii amerykańskiej. The whole vagina monologues came after I wrote my book. That's a classic expression of Reichian subversion. Między innymi właśnie te waginowe monologi, o których wspomniałem w swoim przemówieniu, też powstały już po inauguracji prezydentury Clintona. And as I mentioned in my talk, Pussy Riot and Femin, they're classic Reichian examples of subversion, of sexual subversion. I oczywiście Femin i Pussy Riot, które są tutaj jakby no taką doskonałą emanacją tej fantazji Wilhelma Reicha o tak zwanej swobodzie seksualnej. And in February I was in Iran
gave a talk on Hollywood in Iran, and I met with a minister in the Ministry of the Family. W lutym miałem okazję odbyć wizytę w Iranie i brałem udział w konferencji w Teheranie na temat jakby hollywoodyzacji kultury i miałem okazję spotkać się z jednym z ministrów Ministerstwa do Spraw Rodziny w Iranie. And she said that there are women who are telling her this story. The women go out in the morning and there's a DVD on their doorstep. These are Iranian women in places like Tehran. I opowiedziała mi taką ciekawą historię, iż irańskie kobiety na przykład wstają rano, wychodzą za drzwi na próg i widzą, że leży jakaś płyta DVD przy drzwiach. So she takes the DVD, she puts it in the computer, and it's pornography. No i oczywiście z zawartością tychże, te dyski zawierają właśnie filmy pornograficzne. This culture war is going on in Iran right now. Pornography is being used as a weapon against the Iranian people right now. Więc w samym Iranie nawet istnieje jakaś agentura, której zależy na tym, aby propagować właśnie pornografię w sposób taki bardzo subtelny. Takie pytanie, które się powtarza się pośród tych licznych pytań. WHO opracowała standardy edukacji seksualnej, które ukazują jako dobre i właściwe dla dzieci i młodzieży masturbację, we wczesnym dzieciństwie wolny seks, pornografię itd. Ktoś z tego wynika z tego, że WHO propaguje rewolucję seksualną i to jest w kilku pytaniach. A jak jeszcze inne organizacje tą rewolucję wspierają czy finansują? So the World Health Organization is mentioned a lot in these questions, that is promoting the sexual revolution. What other global organizations would you name that are at the forefront of this? I was at the World Population Conference in Cairo in 1994. Powiem tak, w 1994 roku brałem udział w słynnej konferencji na temat ludności, która odbywała się w Kairze. And a proposal was made to define abortion as reproductive health. I była przedstawiona taka propozycja, aby zdefiniować zabójstwo prenatalne, aborcję tak zwaną, jako środek, jako element zdrowia reprodukcyjnego. And it was defeated by an alliance between the Vatican and Iran. I dzięki swoistemu sojuszowi taktycznemu zawartemu pomiędzy Stolicą Apostolską a Iranem nie dokonano jakby legitymizacji, nie doprowadzono do finalizacji tegoż projektu. When I got back from Iran in February, there was an article in the New York Times, and the headline of the article said, "Axis of Evil." Gdy wróciłem z Iranu w lutym mijającego roku, wziąłem do ręki New York Times i co widzę na okładce? Otóż wielkimi literami pisano o nowej osi zła. Who is this axis of evil? I kto stanowi ową oś? According to the New York Times. I Iran, Russia, Rosja, the Vatican. I Watykan. To jest nowa oś zła. So to answer your question, every institution in the United States of any stature supports this agenda. It's not just the United Nations. It's every university supports it. Hollywood supports it. Goldman Sachs supports it. Every institution supports this. The only one left is the Catholic Church. Więc odpowiadając na to pytanie, mogę powiedzieć, że większość znaczących i dobrze sfinansowanych instytucji w Stanach Zjednoczonych, a więc zdecydowana większość uniwersytetów, zdecydowana większość mediów, Hollywood, instytucje kultury, wszystkie te instytucje wspierają rewolucję seksualną. W zasadzie tylko i wyłącznie Kościół katolicki pozostaje tutaj jako przysłowiowy ostatni Mohikanin kontrrewolucji, przeciwstawiający się tej deprawacji.
I znowuż pytanie, które pojawia się często. Co było inspiracją do tego, że zajął się pan właśnie tą tematyką? What inspired you to research this subject matter? Bill Clinton. Bill Clinton. No, I'll give you a longer answer. You must have been very inspired. He was a very inspiring man. Yes. Very inspiring. In 1979, I was hired as an assistant professor of American literature at St. Mary's College in South Bend, Indiana. W 1979 roku zatrudniono mnie jako asystenta profesorskiego, jako profesora asystującego na St. Mary's College w South Bend w stanie Indiana, na katolickim koledżu. 1 year later, I was fired for opposing abortion. I rok później zwolniono mnie z pracy na tejże katolickiej uczelni ze względu na mój sprzeciw wobec aborcji. And so I thought there's something wrong with this picture. I stwierdziłem, że coś mi tu nie gra. You should have fired me for being for abortion. Mnie należało wyrzucić ewentualnie za to, że popierałbym aborcję. But the feminists had taken over this institution. Ale feministki już dopięły swego, przejęły niestety władzę w tymże koledżu. And so I decided to get out of academia and get into journalism. Więc zdecydowałem, że opuszczę świat akademicki i zacznę pracę jako dziennikarz. And for 20 years I researched the sexual subversion of the United States. I przez 20 lat analizowałem jakby podkopywanie kultury amerykańskiej poprzez właśnie rewolucję seksualną. And that's how I wrote Libido Dominandi. I właśnie jakby owocem tego jest książka Libido Dominandi. Jeszcze pytanie od państwa. Ktoś pyta, że nie tylko to jedna osoba. Jak przekonywać do tych racji osób nieprzekonanych, do których ta argumentacja nie dociera, którzy może gdzieś na obrzeżach Kościoła funkcjonują, może są troszkę od niego oddaleni. Jak tych ludzi przekonać i pokazać im, że to jest prawda? How do you convince people who aren't convinced yet, or people who are on the fringes of the church, or even inside the church, but don't have a comprehension or opposed to what you're writing? How do you get the message across to them? Well, you have to explain the real story. Więc trzeba im przedstawić prawdziwą historię. Do you believe that sexual liberation is a form of political control? Czy wierzycie w to, że rewolucja seksualna jest formą kontroli społecznej? Well, then you can convince someone else. No to skoro wy wierzycie, to możecie przekonać kogoś innego. Once you explain it, it's easy to understand, isn't it? Jeśli się rozumie dane zjawisko, to bardzo łatwo jest je wytłumaczyć. Isn't it? Proste. You don't have to be a genius to understand this. You don't have to be a genius to understand when the Israelis broadcast pornography to the Palestinians, they're not trying to bring liberation to the Palestinians. Nie trzeba być geniuszem, aby zrozumieć, że gdy Izraelczycy transmitują filmy pornograficzne na terenie zachodniego brzegu, no nie chodzi im oczywiście o szerzenie wolności. So use that example and see what people say when you say it. Więc wykorzystujcie na przykład tego typu przykłady i zobaczcie, jak ludzie zareagują. Wspominał pan o takim narzędziu, jakim jest bojkot konsumencki, który może być takim skutecznym środkiem do pokazania tego, do wyrażenia własnego zdania. Tu choćby w Meksyku przed powstaniem Cristeros taki bojkot konsumencki był przeprowadzony. Czy to jest skuteczna metoda, czy w Ameryce ona jest stosowana i przynosi jakieś wymierne efekty? You mentioned the boycott as a sort of form of positive coercion and influence, and we know, for example, that in Mexico, before the Cristeros uprising, there was a certain boycott of, I'm not sure what kind of products, but the Catholics led some sort of boycott. And how would you assess the possibility of influencing the culture through boycotts today? In America, there's no possibility. W Stanach Zjednoczonych niestety już takiej możliwości oddziaływania nie ma poprzez bojkot. Because there's no solidarity in the Catholic Church in America. Ponieważ nie ma już jedności w Kościele katolickim w Ameryce. But Poland's a different situation. Ale w Polsce macie inną sytuację. I don't know exactly whether it would work or not, but it's the better chance of having it work in Poland because there's more solidarity in the church than there is in America. Więc wydaje mi się, że warto spróbować. Wydaje mi się, że jest większa solidarność, jest jeszcze większa jedność pomiędzy katolikami w Polsce
niż pomiędzy katolikami w Stanach Zjednoczonych, gdzie istnieją no już naprawdę głębokie podziały. I ostatnie pytanie z powodu niestety ograniczeń czasowych, również od Państwa. Jak by Pan określił i zdefiniował te siły, które wspierają tą rewolucję społeczną, rewolucję seksualną? Czy są siły więcej polityczne, biznesowe czy ideologiczne? How would you define the forces that are behind this revolution? Are they more financial, ideological or political? It's a hierarchy. Istnieje tutaj pewna hierarchia. So at one point in American history, it was illegal to sell pornography. W pewnym chwalebnym momencie amerykańskiej historii nielegalna była sprzedaż, nie można było sprzedawać legalnie materiałów pornograficznych. At a certain point, the ruling class elite in places like the Supreme Court decided that it was in their interest to allow the sale of pornography. Ale z drugiej strony tak zwany establishment, między innymi ludzie z Sądu Najwyższego doszli do wniosku, że jest w ich interesie, aby doprowadzić do sprzedaży, do legalizacji pornografii. And I can only assume that they came to this conclusion because of the reasoning that I expressed in my talk today. I wydaje mi się, że doszli do owych konkluzji, kierując się owymi przesłankami, o których dzisiaj wspomniałem podczas mojego wykładu. Bardzo serdecznie dziękuję. Tych z Państwa, których pytania nie zostały przeczytane, przepraszam najmocniej, ale pewnej selekcji musiałem dokonać. Pewne pytania, które Państwo napisali, były już w trakcie wykładu, udzielałem odpowiedź. Część pokrywały się z moimi, także bardzo serdecznie dziękuję Państwu, organizatorom, a przede wszystkim doktorowi Jonesowi.